coś mi tu stoi. Co mi tu stoi? Dopiero robiłam włosy i już mam odrost. No niesamowite, jak mi włosy rosną. Słuchajcie, witam Was serdecznie. Idziemy na sklepy używane, tym razem znowu. Nie ma nas, jak Wy to oglądacie, nie ma nas. My jesteśmy w Polsce, więc nie mogłam iść na Flomark w sobotę. Chciałam nagrać dla Was wcześniej film, żebyście mieli coś w niedzielę. No niestety tak bywa, że trzeba czasami kombinować, nie ma wyjścia, ale film macie. Więc myślę, że chociaż jakieś małe zastępstwo. Ale za tydzień znowu będzie Flomark nagrany. Ja teraz już chyba urlopów w ogóle nie będziemy mieli, więc do Polski tak szybko nie pojedziemy. W Polsce nagramy co damy radę, bo powiem szczerze, że jest kupę roboty, ale już nie mamy za bardzo urlopu w tym roku, dopiero chyba we wrześniu, czy coś takiego, w sierpniu. Ale zapraszam Was dzisiaj, słuchajcie, na sklepy używane. Nie będę mówić o przyszłości, ważne co dzisiaj jest. Zapraszam. Co tutaj mamy? Coś nowoczesnego, bo widać. Prince. I teraz cicho nie będzie, bo dziecko koło mnie stoi i nabija wielką broń. I tak co chwilę, więc trochę będzie głośno. Może mu się za chwilę znudzi. Takie fajne filiżanki. Po euro sztuka, talerzyki też po euro. Scherzer Bawaria i cukierniczka. Być może był jeszcze dzbanek, ale już go nie ma. Tu mamy ładny dzbanek, zobaczcie. O taki. Bardzo ładny, za 7,50 i to jest Winterling. No i znudziło się szczelanie. Friesland. A to co tu mamy? Żadne sygnaturki, nic. Ale to nie jest chyba coś starego. Mamy jeszcze taki kufel cynowy. WMF, coś takiego za 15 euro. Co tutaj mamy na tych półkach? Tu mamy na przykład ładną, myślę, że to jest jakaś kamionka. 50 centów, ale ładny ten kubeczek. Mamy ten kubeczek. Tu mamy takie talerzyki. To jest coś nowego. Nowoczesnego. Dwa talerzyki. A to sama firma, też nowa. A tutaj mamy chyba Lubianę albo Włocławek. O, taki Włocławek za 2 euro. Co tu jeszcze jest? Solniczka z takim wzorem słomkowym, ale bez gumki na dole. To nie wiem, co to jest, na co. Nie wiadomo. Tu jeszcze mamy takie sosierki, ale to też nowe. To też nowe takie. Co tu jeszcze jest? Portugalia. Tu mamy taki fajny dzbanek. Taki trochę rozalinowy. 5,50. Bardzo tu głośno dzisiaj. Szklanka fajna. Chyba z Ikei coś tak kojarzę. Co to mamy fajne? Zobaczcie, z jabłkiem w środku. Taki wazonik. Ciężko odczytać, co tam pisze. 50 centów na lody.
Albo na większe lody po euro 50. Jesteśmy w kąciku z obrusikami. Mówicie, że mimo, że nie chcę kupować, to pokazywać. No to pokazujemy, co tu mamy. Niektóre są jakościowo naprawdę, słuchajcie, taki obrusik. Może niektórzy powiedzą, że jest nieciekawy, ale słuchajcie, ten obrusik wytrzyma dziesiątki lat, naprawdę. I jego nie trzeba prasować. Także to jest fajne. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy taki, ale on jest taki, wiecie, zniszczony, myślę, już bardzo. Chociaż jest wyszywany. Nie wiem, czy na filmie to tak widać, ale jest zniszczony. Tak, co tu jeszcze jest? Taki różowy. Różowy to już widziałam gdzieś chyba ostatnio. Wydaje mi się. Ale pokazujemy. To jest jeszcze taki beżowy, fajny. Ten beżowy też, czekajcie, ja sobie go wyciągnę. Ten beżowy też jest jakościowo bardzo dobry. To jest taka mała, nie, to jest brudne tylko. No. Ale on ma też plamki, tutaj widzę. Ale on też jest właśnie z takiego materiału gdzieś jakoś pleciony. One są takie bardzo wygodne, bo to wypierze się i się nic nie dzieje, że tak powiem. Nie trzeba prasować, nic, to ten już jest podarty tutaj mocno. Strzępi się. Co tu jeszcze jest? Podkładki. Tu mamy jakieś takie małe, wydziergane. O takie. Różne wielkości. Tu jeszcze coś widzę ciekawego, czekajcie. Tu jeszcze mam takie coś, takie podkładki. Ja takie podkładki lubię, ale musi mi motyw odpowiadać. Tu mamy taki motyw kwiatowo-doniczkowy. Tu mamy motyw zimowy, góry. Tylko, że po jednej sztuce, wiecie. O, tu jest taki świąteczny. Może ktoś sobie, wiecie, wykupił. Ktoś sobie kupił po 2 sztuki i już nie ma. Też możliwe. Tu mamy krzesła po 19 euro, ale ja wam powiem, że wyglądają porządnie. Za 19 sztuka. Jakiś obraz. Chcecie sztadyszkę. Mam jakąś ładną podkładkę. Mam to rozklejone. Co tu jeszcze mamy? A cóż to jest? Mydło? Mydło jakieś takie. Mydło. Tu mamy jakąś wazę. O. Zobaczmy, co to jest. To może być nawet Karl Tilsch, słuchajcie. Czy to jest Karl Tilsch? No tak trochę podobna jest ta sygnatura. Za 8 euro. Ale Karl Tilsch miał dużo ładniejsze porcelanki. A tu na półkach co mamy? Tam mamy takie wielkie dzbany, na przykład. Ten jest ładny tutaj. Ten granatowo-beżowy jest ładny. Co tu jeszcze jest? Ten już tutaj był. Po 4 euro. Kobaltowy. Ten jest też ładny. Za 3 euro. Ten jest ciekawy, popatrzcie. Bardzo ładny. I co to jest? Porcelan Bavaria KPM. No, to już tak myślałam, że to nie jest byle co.
Za 4 euro jest bardzo ładny. Jeszcze taki wazonik mały. Lindner za 2,50. Zielone wazoniki, ten jest ciekawy. Co tutaj mamy? Tutaj mamy małą bombonierkę po 4 euro. O taką Haus Wittgenstein. Reisdorf. I to jest Winterling za 4 euro. To jeszcze mamy taki wazonik. Westgermany też 4 euro. O, taki mały Rosenthal za 6 euro. Ale taki bardzo niepozorny, powiem szczerze. Nie przykuwa w ogóle oka. Tu mamy japońską porcelanę, bardzo cieniutka. Już patrzyłam na nią wcześniej. 19 euro jest ten komplet. Ale to mi się podoba, zobaczcie. To mi się podoba, to jest taka bomboniera. Fajna bomboniera na jakieś łakocie na przykład. Co tutaj mamy? Takie miseczki chińskie made in China. Ale ładne, prawda? Bardzo ładne, po euro. A tutaj mamy wazę. Ja już ją w rękach miałam i tak się nad nią zastanawiam, bo słuchajcie, wygląda na starą. Jest bardzo ciężka. Kosztuje 8 euro, zdaje się. I ta sygnatura trochę mi wygląda na Karl Tilsch, ale też trochę mi wygląda na stary Königszelt, wiecie co? Jaworzyna Śląska. Tak się zastanawiam. No nie do końca ta sygnatura jest wiadoma. Ale trzeba poszukać. Bardzo ciekawa. Niby waza do zupy, ale jednak nie, bo nie ma wycięcia na chochle, ale przecież kiedyś mogło nie być tych wycięć, prawda? Nie do końca wiem, czy były wycięcia na chochle. Musiałabym poczytać. Patrzcie, jaka tu jest fajna komoda. Ciekawe, jakie to lata. Za 111, ale zobaczcie, jaka fajna. Szufladka, ale szufladka to nic. To nie wiem, na co jest. Na jakieś dokumenty, ale patrzcie na ten numer. Tu się chowa całkiem. Niesamowite. Zawsze mnie takie meble zachwycały, które tak i się całe drzwiczki chowają. Fajne to. Cóż tu ciekawego jest? Świeczki. Chyba nic ciekawego tu nie ma. O, ja jestem ciekawa. Widać mnie. Veltins. U góry mamy taką fajną rzeźbę. Co tu jest napisane? Zaraz wam pokażę. Zonzerwachstube, tak to się nazywa. Taki pan. To chyba jest tutaj halabarda, albo mogę się mylić, ale fajna ta figura. Fajna ta figura. Ach, to jest drewniane, zobaczcie. Można by się nie skapnąć, ale od dołu widać. Jest bardzo leciutkie. Bardzo leciutkie. Co tu jeszcze jest? Takie chińskie talerze. Bez sygnatury.
Rosenthal, proszę bardzo. Nie jest napisane, jaki to jest model, ale powiem wam szczerze, że bywają ładniejsze. Ale pewnie niektórym ludziom się bardzo podobają, całkiem możliwe. Tutaj mamy taki witraż, zobaczcie, z jakimś bocianem. To jest bocian. Zapewne. Ile kosztuje? Nie ma ceny. Bezcenne. Niestety bezcenne. Zeltmann-Weiden, trochę podobne do Rosenthala, to też Zeltmann-Weiden. A tu mamy chyba sosierkę z tego wcześniej chińskiego zestawu, nie wiem, tak podobne jest. A nie, to jest angielskie. Angielskie. O, tu jeszcze taka fajna serwetunia mała. Ale maleństwo takie wąskie tylko. Ale takie coś można wstawić na przykład w witrynie, gdzie mamy piękną porcelanę. Tu na początku witryny takie coś też mam tak postawione. $2500 kosztuje ten stoliczek. Antyczny ponoć. I też wygląda. Ale tu mi się coś jeszcze spodobało. Zobaczcie, jakie ładne lampki. Ale te końcówki tutaj, zobaczcie, te końcówki, to nieładnie wygląda. Jakby tak tutaj tylko, żeby było na świeczkę, nie? Wiecie? Nie jako elektryczne. 24 € sztuka. Co tu jeszcze jest na tej witrynie sklepowej? Tu jest na przykład ładny, zobaczcie, ładny dzbanek z WMF-u za 10. On jest z porcelany, ale jest pokryty takim, nie wiem, jakimś metalem albo srebrem, bo być może posrebrzanym. I tu jeszcze mamy fajny wazon. Fajny wazon, kosztuje 19. Tu zobaczcie, jaki starość stoi. Taka garderoba. 40 € w sumie. Ale coś ma w sobie. Tutaj jest taki pojemniczek. To chyba na parasole. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykije. Słuchajcie, pochodziłam, nacieszyłam oczy, coś tam kupiłam nawet. Powiem szczerze, że dość dzisiaj dużo rzeczy było takich ciekawych, szczególnie ta garderoba na samym końcu filmu. Ładne też były te lampki, które wisiały na ścianie. Wiecie, one miały takie kule z porcelany. Trochę nie podobał mi się, powiem szczerze, ten uchwyt na żarówki. Pewnie bym kombinowała, żeby to zmienić i wsadzić tam jakoś świeczki. Bardziej by mi to leżało, ale w sumie to
chyba tego lepiej nie ruszać, bo to szkoda niszczyć, więc zostawiłam, ale podobało mi się. Słuchajcie, co ja dzisiaj kupiłam? My jesteśmy w tej chwili w Polsce, jak Wy to oglądacie, zresztą mówiłam Wam na początku filmu, ale fajnie, nagrałam po prostu film z tych sklepów, żebyście mieli cokolwiek, żeby nie było, że nic nie ma, bo staram się zawsze, żeby słuchajcie, te filmy jednak były regularnie, bo to jest ważne, myślę, dla kanału i dla jego rozwijania się właśnie. Jeśli chodzi o rozwijanie się kanału, to proszę Was oczywiście o lajki. Ja nigdy nie proszę, powiem szczerze, o lajki. Na ogół Wy sami, że tak powiem, dbacie o to, ale myślę, że jak tutaj przytoczę, proszę o lajki, bo słuchajcie, kanał się wtedy bardziej rozwija i jest jego większy zasięg, to może być trochę więcej, kto wie. No, także tak. Słuchajcie, co kupiłam? Kupiłam, jak myślicie? Kupiłam wazę. Myślę, że domyślaliście się, że ją kupię, bo chodziłam koło niej. Na filmie było 2 razy, ale chodziłam koło niej parę razy. Pokażę Wam, jak wygląda. Coś mi mówiło do ucha, że to jest być może coś starego. Zresztą już po sygnaturze było widać, że jest to coś starego, ale nie było widać, przynajmniej dla mnie, do końca, co to może być. Te sygnatury, słuchajcie, od Karla Tilsza często są, ja Wam ją pokażę jeszcze, często są takie wytarte i potem nie wiadomo do końca, czy to jest Karl Tilsch, czy może coś innego, coś podobnego. Ja też nie byłam właśnie pewna, ja Wam pokażę. I to nie jest Karl Tilsch, słuchajcie, już Wam mówię, co to jest, a to jest, muszę się wspomóc, bo pierwszy raz mam, że tak powiem, to poszukałam tego trochę mi zajęło, że tak powiem, zidentyfikowanie, co to jest. I to jest, słuchajcie, August Rapsilba. Czyli tak jak myślałam w pierwszym momencie, w drugim właściwie momencie, że jest to Königszelt, Jaworzyna, lata 1860-1880, coś koło tego, bo ta manufaktura działała krótko i potem się przekształciła już w Königszelt, ale jest to ówcześniejsza Jaworzyna Śląska. Słuchajcie, jest to, myślę, przepiękne znalezisko, bo to jest jakiś tak mniej więcej 1860 rok, to jest w ogóle szok. Ostatnio trafiają mi się takie starsze rzeczy, właśnie dużo starsze rzeczy. Powiem szczerze, nie mam jeszcze nic z 1700 któregoś roku, ale kto wie, warto marzyć, bo to jest coś wyjątkowego wtedy, ale już z 1800 też to jest naprawdę wow, także odcinek dalej też było coś starego i tym razem tak samo, także fajnie, cieszę się. Słuchajcie, to jest taka waza bez uchwytu tutaj, nie bez uchwytu, tylko bez takiego wcięcia na chochle. U Was mówi się też chochla, bo wiem, że się mówi też jeszcze inaczej. W różnych rejonach Polski u nas się mówiło chochla i jeszcze się mówiło inaczej, ale już teraz nie przytoczę i nie przypomnę sobie jak, bo jeszcze była inna nazwa, taka bardziej śląska. I słuchajcie, w tych czasach zdarzało się, że nie było tych wycięć. Wyczytałam, że były takie momenty, że tych wycięć nie było, a potem zaczęło się je wprowadzać i one już były. Także na wiek może się zdarzyć, że nie będzie tych wycięć. I co ja Wam chciałam jeszcze powiedzieć, że to jest taki goły model, że tak powiem, goły bez malatury, bez pomalowania, bez pięknych obrazków. Widziałam w internecie takie już pomalowane, identyczna, tylko po prostu z malaturą i potrafią być przepiękne. Ja myślę, że ta jest też wyjątkowa, taka goła, bez niczego. Pasuje w zasadzie do wszystkiego na stole, do każdego serwisu, jakby się postawiło, będzie pasować. Nie musi się jej też używać koniecznie do zupy, czy do jakiejś takiej, wiecie, na przykład uszka można do środka wsadzić. Można też ją używać jako taką większą bombonierę, jakiś taki kącik, na przykład ja ją widzę na kominku, przy kominku, albo na przykład w przedpokoju, jak mamy jakiś stolik czy komodę w przedpokoju i tak ją postawić na tej komodzie pod lustrem, gdzieś dołączyć jakieś świeczki, też by pięknie wyglądała. Słuchajcie, dałam za nią 8 euro. Myślę, że niedużo jak na taki antyk, naprawdę niedużo. I jest w idealnym stanie. Pokażę Wam ją jeszcze z bliska. Ona ma tu takie winogrona po boczkach, z jednej i z drugiej strony. I jeszcze Wam, aha, tu u góry też, ale nie wiem, czy mi się to uda Wam pokazać. I
tą sygnaturę, nie? August Rapsilba, dobrze pamiętam? Rapsilba, dokładnie po niemiecku. August Rapsilba, czyli AR. Bardzo jest ta sygnatura podobna do Karla Tisch'a. Można się naprawdę pomylić, bo Karl Tisch też ma orzełki niebieskie w sygnaturach, także jeżeli jest wytarta, to można się pomylić naprawdę. Słuchajcie, takie są moje zakupy. To jest tylko jedna rzecz, ale myślę, że bardzo wartościowa. Często ostatnio myślę w ten sposób, że właśnie lepiej kupić jedną, taką bardzo wartościową, niż tonę, kilka naraz. I w sumie tak nie ma się żadnego takiego czegoś wartościowego. No, to jest wszystko na dzisiaj. Myślę, że zakupy były fajne. Ja Wam dziękuję i widzimy się w następnym filmie. Pa!